Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na maj. I tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i nie będzie tutaj wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu czytań. Jeśli chodzi o czytania na miłość i uczucia, to też sprawdzajcie koniecznie dla znaków swoich partnerów i partnerek. Ryby, przejdźmy do Waszego czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna aura na ten miesiąc. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? Jakiś rozejm, jakieś pogodzenie, unia. Co odchodzi do przeszłości? Wydaje mi się, że odchodzi do przeszłości konflikt z trudną kobietą, być może mężczyzną, baran, lew, strzelec, tak mi się wydaje. Jak Wy się przedstawiacie? Tutaj akurat dziwnie, słuchajcie. Ale chyba wiem, o co chodzi. Jaka będzie dla Was rada? Macie w radzie kartę bramy, trójkę buław. To jakby chodziło też o to, żeby komuś wybaczyć, coś podarować. Czego raczej nie robić, czego unikać. No, ciekawie tutaj się pokazało. Sporo, właściwie sporo. Dwie karty związane z mieczami, czyli trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik. Ewentualnie dwie karty związane z trygonem ognia, baran, lew lub strzelec. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta diabła. I diabeł to kusiciel. I ja gdzieś mam wrażenie, że macie wiele pokus w tym miesiącu. Wiele pokus czyha na Was w tym miesiącu. Wydaje mi się, że chodzi tutaj przede wszystkim o takie cielesne pokusy. Nie tylko o jakieś seksowanie się, ale też jeśli chodzi o jedzenie, przyjemności, używki itd. Być może będzie to dosyć zabawowy miesiąc. Jeśli chodzi o kartę diabła, to ona mogłaby też pokazywać kogoś, kto jest toksyczny. Być może relację, w której była taka duża zależność jednej osoby od drugiej. Być może ktoś tutaj chce, bądź chciała dominować, wywierać na Was wpływ. Być może wydawało jej się, bądź jemu, że gdzieś tutaj rzeczywiście rządzi i ma gdzieś Was tutaj, że tak powiem, pod kontrolą. Ale w ogóle mam wrażenie, że jest to dla Was miesiąc, w którym trzeba przejąć kontrolę nad swoimi emocjami. W ogólnej energii macie tutaj kartę kapłanki, a kapłanka mogłaby przedstawiać matkę,
siostrę, jakąś kobietę wpływową lub w ogóle gdzieś ważną dla Was w Waszym życiu prywatnym. Tak mi się wydaje, że może tutaj chodzić właśnie o rodzinę. Karta kapłanki niewątpliwie przedstawia kogoś, kto rzeczywiście panuje nad swoimi emocjami, kto układa sobie w tym miesiącu w głowie, kto szuka odpowiedzi w sobie i ufa swojej intuicji. I być może rzeczywiście te porządki w głowie, czy rzeczywiście ta intuicja jest związana z kartą diabła, czyli sytuacją, która ostatnio była trudna, może z relacją rzeczywiście, w której była zależność od drugiej osoby. Być może, słuchajcie, wypadałoby się tutaj zastanowić nad założeniem sobie jakichś takich mocnych postanowień a propos zredukowania toksycznych osób, toksycznych myśli, jakiegoś jedzenia, posiłków, napojów, które rzeczywiście gdzieś sprawiają, że tej energii macie mniej aniżeli więcej. Momento. Możemy tutaj jak najbardziej mówić o śmieciowym jedzeniu, o używkach, nawet jeśli chodzi o cukier, kawę, czy tam napoje wyskokowe. Zobaczcie, przychodzi do Was tutaj karta dwójki kielichów. Piękna karta, która przedstawia miłość, ewentualnie oddanie, szacunek i wsparcie pomiędzy dwoma osobami. Jest to karta, która sugeruje, że otoczenie będzie życzliwe, pomocne i chętne do godzenia się. I słuchajcie, mi się gdzieś wydaje, że rzeczywiście jakaś kobieta, czy tam osoba, którą ostatnio było troszeczkę lekko toksycznie, może rzeczywiście w tym miesiącu zmięknąć i rzeczywiście wyciągnąć do Was rękę. Będzie może chciała lub chciał coś naprawić. Tak bym zasugerował. Komuś naprawdę na Was zależy. Jeśli chodzi o dwójkę kielichów, zwłaszcza w połączeniu z kartą diabła, to jest to potwierdzenie na to, co powiedziałem wcześniej, czyli że gdzieś ten miesiąc będzie obfitujący w spotkania towarzyskie, w okazję do, będzie dużo kuszenia, jeśli chodzi o rzeczywiście wyjścia, jeśli chodzi o wzniesienie kielicha do góry. Maj gdzieś tutaj przynosi dużo szczęścia. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta królowej buław lub króla buław, to już możecie sobie odwracać tę energię, już zależy od Was i od tego, jaką macie sytuację. Jest to osoba z trygonu ognia, baran, lew, strzelec, ewentualnie ktoś silny, dominujący, kto lubi tutaj rządzić. Tak bym zasugerował. Być może osoba, która ostatnio dosyć dużo nagadała za Waszymi plecami. Być może stąd rzeczywiście pojawiła się ta kapłanka. Być może tutaj był lub jest rzeczywiście konkretny żal do kogoś. Może nawet o to, że ta osoba jakoś tak lubi sobie znikać z Waszego życia co jakiś czas bez słowa, a pojawia się, gdy jemu bądź jej rzeczywiście to odpowiada. Ta karta królowej buław odchodząca do przeszłości, znowu to potwierdzę, znowu to powiem, mówi o tym, że gdzieś ta osoba może zmięknąć i poczuć jakieś wyrzuty sumienia. Być może rzeczywiście gdzieś chce odbudować Waszą relację. Jest to osoba Wam bardzo bliska, tak mi się wydaje, która rzeczywiście czasami rani, ale nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. I teraz zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta trójki mieczy i to jest bardzo ciekawe, bo jest to karta właśnie złamanego serca. Ale czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz. Mogłaby to być karta, słuchajcie, również przedstawiająca Was jako osoby bardzo wrażliwe. Osoby, które łatwo zranić, osoby być może, które już są gdzieś zranione i mają focha. Być może właśnie przez jakąś osobę, która zachowuje się nie fair w stosunku do Was. To może być na przykład przyjaciel lub kolega, czy tam koleżanka, czy przyjaciółka, którzy na przykład w ferworze swoich jakichś problemów życiowych i motocykl potwierdza, czy jakichś problemów emocjonalnych, zapominają po prostu o Was lub rzeczywiście o Waszych potrzebach i gdzieś lubią trajkotać po prostu o sobie albo w ogóle znikają na jakiś czas, a później się odzywają po miesiącu i co? I jak to? A gdzie Ty byłeś albo byłaś?
To nie jest naturalne. Zobaczcie, tutaj w Radzie macie kartę trójki buław, a jest to karta bramy. I ona tutaj mogłaby sugerować, żeby coś komuś odpuścić i gdzieś rozpocząć nowy etap z tą relacją, z tą osobą. Ale no gdzieś to musi być ewidentnie okupione jakimiś zasadami. Co ostatnio się wydarzyło i jak temu zapobiec ewentualnie. Tutaj w Radzie jest, żeby odbyć jakąś bardzo oczyszczającą i taką szczerą rozmowę z osobą, na której Wam zależy i wcale to nie musi chodzić o partnera lub partnerkę. Tak jak już wcześniej powiedziałem, może to być ktoś z rodziny albo kolega czy koleżanka. Trójka buław sugeruje, że przyda Wam się spędzić więcej czasu gdzieś na łonie natury, gdzieś z dala od miasta, zgiełku i takich codziennych problemów, żeby gdzieś po prostu ukoić swój umysł, poukładać sobie w głowie, ponazywać pewne rzeczy. Zobaczcie, czego nie robić i czego unikać, a jest to karta 8 mieczy i no tutaj ona przedstawia taką kobietę, która jest związana, ograniczona mieczami dookoła, gdzieś tutaj ma zawiązane, zasłonięte oczy i to może być klatka umysłowa. O co tutaj chodzi? Żeby gdzieś pamiętać w wirze takich codziennych rzeczywiście obowiązków czy rutyny o tym, że czasami rzeczywiście trzeba nawet na dzień, nawet na 2, nawet na weekend gdzieś wyjechać, zwrócić się do natury, pobyć czas być może z rodziną, zwłaszcza jeśli nie mieszkacie w domu rodzinnym czy w mieście, z którego rzeczywiście pochodzicie. 8 mieczy też sugeruje, żeby nie pozwolić jakiejś osobie w Waszym towarzystwie, w Waszym otoczeniu zapędzić siebie w kozi róg. A propos, na przykład Wy martwicie się o zdrowie, czy tam sprawy swojego przyjaciela, czy kolegi, czy koleżanki, a ta osoba twierdzi, że gdzieś na przykład przesadzacie albo no nie chce, żebyście tutaj matkowali lub matkowały. No to jest taka klatka troszeczkę, zapędzanie Was w kozi róg, bo jest to odwracanie kota ogonem i odwracanie się od swoich problemów, no, od prawdziwej istoty problemu. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i jaka będzie dla Was ogólna energia. Spokojnie. Co przychodzi do singli? Ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. No, słuchajcie, dużo spotkań towarzyskich, tak mi się wydaje, czeka na Was w tym miesiącu. Dużo zabawy. Jak Wy się przedstawiacie, jeśli chodzi o miłość i uczucia? Królowa kielichów. Albo król, to już możecie sobie tam wedle uznania odwracać. Jaka będzie dla Was rada? Słuchajcie, jeśli chodzi o relacje i związki, to wydaje mi się, że trochę rządzicie i jesteście osobą, która sprawia, że druga osoba jest ukojona, spokojna, dobrze się czuje w Waszym towarzystwie i na odwrót. Czego nie robić, czego raczej unikać. Słuchajcie, też tak widzę, że może u kogoś pojawi się osoba trzecia, ale nie chodzi o romans. Chodzi po prostu może o dzieciątko. Jeśli chcecie starać się tutaj o powiększenie rodziny, czy związku, czy relacji. No powiem tak, pojawiło się sporo kielichów, czyli Wasz trygon wody, ale znowu diabeł. Zobaczcie. I ten diabeł z przełożenia dla związków
mógłby mówić o tym, że jedno z Was gdzieś tutaj próbuje dominować, być może gdzieś tutaj próbuje sobie porządzić troszeczkę, ewentualnie, jeśli tak nie jest, bo nie wszyscy mają takie relacje, karta diabła może sugerować gdzieś tutaj namiętność i takiego kusiciela, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o sprawy łóżkowe, to tutaj może się rzeczywiście zadziać. Wydaje mi się, że w poprzednim miesiącu lub poprzednich tygodniach było trochę, może mniej pomiędzy Wami kontaktu, nawet fizycznego. On teraz wraca. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie z przełożenia dla Was ta karta diabła. Sugeruje po pierwsze albo kogoś dominującego, kogoś, kto lubi wywierać wpływ, kogoś, kto lubi manipulować. Być może jest to osoba z przeszłości, która gdzieś tutaj się pojawia, może nawet w Waszej głowie. Ewentualnie, słuchajcie, diabeł, no to jest informacja, że będzie dużo okazji do spotkań towarzyskich, do flirtu, do zaczepiania, do zabawy. Tak bym zasugerował. Jeśli Was to interesuje, super. Zobaczcie, w związkach, w ogólnej energii jest karta dziesiątki mieczy i dziesiątka mieczy mogłaby mówić o tym, że jest spokojnie, ale mogła być ostatnio lekka rutyna, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy łóżkowe i wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście po prostu doznaliśmy, pociągnęliśmy energii z poprzednich dni, tygodni czy miesięcy. Dziesiątka mieczy, raczej sugeruje, że uda Wam się gdzieś zapanować nad ostatnimi rozterkami Waszymi takimi życiowymi, jako pary. Być może a propos powiększenia rodziny. Zobaczcie, jeśli chodzi o single, to w ogólnej energii dziesiątka mieczy i ta karta pokazuje sytuację przegraną. Sytuację, w której gdzieś ktoś się poddał bądź poddaje i dla mnie to jest znowu potwierdzenie, że gdzieś najprawdopodobniej powróci jakiś bumerang, czyli ktoś, z kim ta relacja była zakończona albo nawet niedokończona. I to może być też tak, że nie to, że przychodzi do Was i prosi o powrót, tylko po prostu gdzieś spotkacie w tłumie, wśród znajomych, na spotkaniu towarzyskim, których będzie całkiem dużo. Jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji, zobaczcie jako trójka kielichów. Trójka kielichów to karta radości, świętowania, dobrego samopoczucia w Waszym towarzystwie. W ogóle Wasza druga połówka może być bardzo towarzyska w tym miesiącu i będzie miała lub miał dużo wyjść z kolegami, z koleżankami, co może w Was wzbudzić po prostu, co? Zazdrość, jeśli chodzi o tą kartę diabła. Trójka kielichów też sugeruje, że w Waszej drugiej połówce chyba chce się po prostu zrobić kolejny krok lub powiększyć Waszą rodzinę, jeśli jeszcze nie macie dzieci. Zobaczcie, do singli przychodzi trójka kielichów, a trójka kielichów to właśnie karta takiej radości, świętowania, zabawy, spędzania czasu z przyjaciółmi i z bliskimi. Tego będzie bardzo dużo. Może to być naprawdę zabawowy miesiąc i tak jak już powiedziałem wcześniej, tutaj przychodzi szansa na poznanie kogoś w towarzystwie znajomych, ewentualnie szansa na spotkanie byłego podczas spotkania ze znajomymi, może nawet dawnymi znajomymi z poprzedniej pracy, ze studiów, ze szkoły itd. Zobaczcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako królowa kielichów lub król kielichów. I jest to, słuchajcie, przedstawicielka trygonu wody, czyli rak, skorpion, ryby. Jesteście gdzieś w swoim żywiole. Zakochana, zadowolona, czy tam zakochany, zadowolony, radosny. Osoba, która jest skora i chętna coś wybaczyć. Osoba, która jest w stanie gdzieś tutaj poświęcić się dla drugiej osoby. Być może nawet za bardzo. I to też jest, słuchajcie, związane z tą zazdrością, bo to może być w drugą stronę, że ktoś jest zazdrosny o Was. Momento. Zwłaszcza, że tutaj dużo będzie, mam wrażenie, jakichś spotkań klasowych, szkolnych i tak dalej.
pracowniczych. Słuchajcie, jeśli chodzi o single, no to wy przedstawiacie się jako królowa kielichów. Super. Czujecie się osobą atrakcyjną, adorowaną przez innych. Osoba, która ma dużo do zaoferowania. Tutaj, słuchajcie, widzę optymizm i taką radość. I jasne, tutaj widzę, że jest gdzieś duże poczucie takiej chęci bycia w relacji, bądź posiadania drugiej osoby, znaczy nie to, że na własność, bo się nie da, no żeby była taka druga osoba, która będzie adorowała i zaczepiała, ale to nie jest związane z z jakimś smutkiem waszym na temat tego, że nie macie takiej osoby lub z jakąś desperacją. Nie. Bardzo fajnie. Ktoś, mam wrażenie, że ma szansę się zauroczyć w tym miesiącu, ponieważ królowa kielichów i trójka kielichów o tym by mówiły. Zobaczcie, w Radzie dla związków jest karta Słońca. Słońce to radość, Słońce to zadowolenie, Słońce to coś pozytywnego. To karta, która mogłaby sugerować, żeby dać sobie szansę, żeby próbować dalej, żeby nie przesadzać z zazdrością, ale też, żeby, słuchajcie, pracować w ogóle nad zazdrością w relacji, nawet jeśli chodzi o drugą stronę. Tutaj, jeśli rzeczywiście nie ma powodów, to pokażcie mu to albo jej. Bez kłótni, tylko gdzieś tam w sposób taki, empatyczny. Być może sam albo sama nie jest do końca pewny bądź pewna siebie i ma ze sobą problemy, dlatego zazdrosny. W Radzie jest też spółkowanie i powiększanie rodziny. Jeśli chodzi o single, no to dla Was w Radzie karta Słońca, karta szczęścia, radości, zadowolenia. No i po prostu w Radzie raduj się, spotykaj się z innymi, korzystaj z życia, jest wiosna, wszystko się budzi tutaj do życia. Dopomóż też szczęściu, bo tutaj nikt nie przyjdzie i nie zapuka do Twych drzwi, żeby gdzieś tutaj się bratać. Gdzieś tutaj naprawdę trzeba spróbować. Szansa jest w tym miesiącu. W Radzie jest też, żeby unikać osoby, która jest durna. Chyba wiecie, o kogo chodzi. Czego unikać i czego nie robić w związkach? Jest to karta Asa Buław. Słuchajcie, unikać romansów na boku, jeśli jest, to cykl potwierdza, jeśli gdzieś Wam jest to w głowie, bo ja mam wrażenie, że być może w środowisku pracy jest jakieś romansidło. Ktoś z Was może ma albo chce mieć. Czegoś takiego unikać. Inna rzecz jest taka, żeby w tym miesiącu popracować nad aktywnością Waszą seksualną. Tutaj jest informacja, żeby wzniecać ten ogień. Czego nie robić, czego unikać, jeśli chodzi o single. Słuchajcie, As Buław. Unikać wskrzeszania byłych romansów, relacji z przeszłości. Być może nawet z baranem lwem bądź strzelcem. Jest to Wam absolutnie niepotrzebne. Jeśli już kogoś nowego poznacie, to nie iść szybko do łóżka z tą osobą, nawet jeśli chcecie, dlatego żeby gdzieś od początku pokazać drugiej osobie, że nie zależy Wam tylko na tym. Tak bym zasugerował. W ogóle rozmawiajcie z osobami, nawet takimi, z którymi piszecie online, o tym, czego szukacie i jakie są Wasze oczekiwania. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Mam wrażenie, że chyba sporo wolnego ktoś ma w tym miesiącu. Dokładnie. Albo jakieś lenistwo. Może związane rzeczywiście z tą chęcią świętowania i zabawy wiosennej. Co odchodzi do przeszłości? Mam też, słuchajcie, w ogóle wrażenie, tu mi się jakaś karta odwróciła, momento,
Mam wrażenie, że pogonicie jakąś kobietę, która za plecami gada, nie na, na wasz temat, po prostu. Na temat waszego życia prywatnego. Jest czwórka mieczy. Tutaj gdzieś się pokazała, więc wychodzi na to, że będzie spokojnie w tym miesiącu, może nawet będzie dużo wolnego. Jak wy się przedstawiacie? O, karta siły i karta mocy. Ktoś może też walczy o swój honor. Rada dla was. Czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, powiem tak. Jest to też dobry czas na jakieś strajki, na jakieś egzekwowanie w grupie od przełożonych czegoś. Dobry miesiąc, jeśli chodzi o walkę o swój honor, o swoje wynagrodzenie. Okej. Wydaje mi się, że większość z was ma wolne w maju. Dużo. Dlatego, że tak, z przełożenia 7 kielichów, karta bujania w obłokach, karta przyjemności, no i takiej tutaj przyjemnej stagnacji. Być może jest to związane z wolnym. Inna rzecz jest taka, że tutaj ta karta mogłaby mówić o nieumiejętności skupienia się, no więc gdzieś wychodzi na to, że być może jesteście rozproszone w tym miesiącu, wasza uwaga w sensie, być może nawet dlatego, że coś tam się dzieje w życiu prywatnym, miłosnym. 7 kielichów mówi o tym, że jest tutaj jakaś iluzja, a iluzja może rzeczywiście dotyczyć relacji z osobą z pracy lub wynagrodzenia. Momencik. Zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest dla was karta 5 mieczy, a 5 mieczy to karta nie tylko jakiejś tam zakończonej walki, ale może i po prostu odpoczynku, zbierania plonów. O co chodzi? No, gdzieś tutaj najprawdopodobniej to wolne. Znowu się pokazuje. Zbieracie plony, czyli że była ciężka praca, waszym plonem jest teraz odpoczynek, luźniejszy miesiąc. 5 mieczy może sugerować zamiatanie spraw pod dywan. Dlatego wydaje mi się, że jest tutaj jakaś iluzja w związku z osobą, która gada za waszymi plecami w pracy. I udaje, że nie wie, o co chodzi. Czas się za to zabrać. Zobaczcie, przychodzi do was tutaj karta 10 mieczy i dosłownie zobaczcie, jak ona wygląda. Leży sobie tutaj ktoś, ma powbijane miecze, no i leży. Być może rzeczywiście przychodzi do was albo jakieś lenistwo, no i może nawet jakieś dodatkowe wolne w związku z jakimś chorobowym czy coś tam, czy tam ślubem córki, nie wiem, gdzieś tam za granicą, czy tam ciotki. Ale też ta karta mogłaby sugerować znowu odpoczynek, którego będzie więcej w tym miesiącu. Może to też jest związane z jakąś majówką, czy tam tymi świętami jakimiś, czy maturami, cokolwiek, w zależności od tego, gdzie pracujecie. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta królowej buław albo króla buław. I słuchajcie, ta karta mogłaby przedstawiać tak. Albo przełożoną lub przełożonego, osoby, które w tym miesiącu są łatwiejsze do ugłaskania, zbałamucenia, do wywarcia na nich wpływu. I wychodzi gdzieś na to, że warto rozmawiać o pieniądzach. Warto gdzieś dopominać się i strajkować, jeśli chodzi o sprawy, które wam się należą. Nie namawiam tutaj do jakichś buntów, ale wiecie, o co mi chodzi. No zgadać się tutaj może ze współpracownikami i spróbować zrobić małą rewolucję. Tutaj jest też taka informacja, że do przeszłości odchodzi królowa buław, czyli osoba, która mogłaby za plecami gadać o nie swoich sprawach. Więc widzę, że wy tutaj do porządku ją bądź jego przywołujecie.
Zobaczcie, wy pokazujecie się jako karta siły, karta mocy. To może być też karta związana z właśnie walką o honor, z walką o pokazanie swojego miejsca gdzieś tutaj w szeregu, o zaznaczeniu swoich potrzeb, zaznaczeniu swoich granic. I słuchajcie, no to może być znowu motocykl, słuchajcie. Ach, tutaj ktoś chce przygazować. Może to być, co ja tam gadałem? No, że może to być nie tylko walka, ale rzeczywiście taka szczera, konkretna rozmowa z przełożonymi, z osobami, które gdzieś tutaj leserują lub gadają za dużo, a za mało pracują. Tutaj widzę też w ogóle, że nabieracie siły w tym miesiącu, bo obowiązków jest mniej lub jest więcej urlopu. Zobaczcie, w Radzie macie 2 kielichów i ta karta mogłaby sugerować, żeby gdzieś tutaj pokojowo rozwiązywać pewne konflikty. Żeby nie palić za sobą mostów, no i jeśli rzeczywiście tutaj egzekwujecie coś od kogoś lub robicie konfrontację z osobą plotkującą, która ma język długi, no to ma się to gdzieś odbyć, no tak wiecie, żeby sobie po prostu nie narobić szkody. Niech tutaj ryby skorzystają z dyplomacji. Ugryźcie się w język, zanim coś powiecie, albo po prostu przygotujcie się do jakiejś rozmowy. 2 kielichów sugeruje, tutaj zwłaszcza ten symbol, który jest pokazany, że w tym miesiącu należy Wam się szacunek, odpoczynek, przyznanie dodatkowych dni wolnych lub w Radzie jest, no weź kilka tych dni wolnych, już tam sobie wymyślicie jakiś powód. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta 9 buław. Słuchajcie, powiedziałbym tak. Dobrym rozwiązaniem dla części z Was będzie praca zdalna i tego nie unikać. Jeśli w ogóle zastanawiacie się, czy nie zmienić pracy z systemu pracy, z gdzieś tam stacjonarnego, gdzieś rzeczywiście na zdalny, rada jest, żeby spróbować. 9 mieczy w każdym razie sugeruje, żeby nie pozwolić komuś zapędzić siebie, samą lub samego w kozi róg, bo słuchajcie, no tam mam wrażenie, że lubią gadać i plotkować i to może się wydawać na początku takie rzeczywiście niewinne, ale w szerszej perspektywie no to może przynieść no niefajne korzyści, znaczy właściwie nie korzyści. Jak się gra w głuchy telefon, to tam, wiecie, no czasami jest różnica, chociaż dawno nie grałem, słuchajcie, ale czasami jest różnica pomiędzy tym, co powie pierwsza osoba, a ostatnia. Zazwyczaj to zdanie jest zupełnie inne, więc miejcie to na uwadze i kontrolujcie gdzieś tam, co inni gadają. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale już są czytania na wiosnę, w których sprawdziłem, jaka będzie dla nas ogólna energia na ten czas, co nowego przyjdzie, więc koniecznie sprawdzajcie. Ja je gdzieś tutaj podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy oraz kciuków w górę, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.